Witam i zapraszam do obejrzenia tego krótkiego materiału, który przez przypadek powstał, jako że rozebrałem tutaj już wcześniej radiotelefon Baofeng QV5R Mini, ponieważ potrzebował wymiany tutaj potencjometru, ale jako że już to rozebrałem, mówię, no to pokażę, co to ma w środku, może kogoś zainteresuje, jak takie urządzenie jest zbudowane, z czego się składa. Tu mamy płytę główną, zaraz obejrzymy ją w większym powiększeniu. Widzimy gniazda, miejsce po potencjometrze, bo jeszcze nie jest lutowany, diodę, gniazdo zasilania, miejsce, gdzie z tyłu jest głośnik, mikrofon, złącza. Tutaj mamy przyciski PTT i funkcyjne. Obudowa, no jak to obudowa, z spodu jest głośnik, który jest przylutowany do płytki, musiałem go odlutować, złącze do podłączenia klawiatury. Wyświetlacz LCD, który jest jako osobny element tutaj w tym urządzeniu, cały ekranowany, może i dobrze, bo być może siał, dlatego został w ten sposób zabezpieczony, żeby nam tutaj odbiorczo nie przeszkadzał w radiu. No i obudowa jako odlew aluminiowy, jest tutaj z elementami ekranującymi, które wchodzą na część radiową, aby nam tutaj nie siało. Tutaj gąbka termoprzewodząca, właściwie guma, która dotyka do tranzystorów końcowych. I tu oczywiście te potencjometry. To jest potencjometr, który był, już jest tutaj wylutowany. Czeka nowy na wlutowanie. Także tak to wygląda w dużym przeglądzie. A teraz zajrzyjmy na to urządzenie pod mikroskopem. I mamy już płytkę pod mikroskopem. To jest część, można powiedzieć, MC, niskich częstotliwości, wzmacniacz LM2409, złącze wyświetlacza. No jak widać, troszkę krzywo im się przylutowało, jest pod skosem, widać to po pinach. TDA 2822, czyli stereofoniczny wzmacniacz MC. No i parę elementów, ten wzmacniacz obsługujących, kształtujących sygnał. No nic szczególnego tutaj nie ma. Tu widać gniazdo antenowe, diodę i miejsce na potencjometr oraz diody tutaj sygnalizujące stan pracy. Niżej mamy mikrofon, rezystor nastawny do ustawiania częstotliwości, gniazdo do podłączenia klawiatury, no i parę elementów oraz tutaj antenę Bluetooth, no bo jak wiecie, to radio ma Bluetooth, i złącze komunikacyjne do procesora, który jest tutaj z drugiej strony. Oczywiście, jak zobaczycie, jest skrzętnie starta jego sygnatura, ale myślę, że już niektórzy wiedzą, jaki to jest układ. W dalszej części tej radiowej mamy układ odpowiadający za całość pracy tutaj. Jest to układ FD6818, generator wzorcowy i to układ, który tutaj tak do końca nie wiem, co robi, jeszcze nie widziałem schematu. Jest w części radiowej. Zakładałem, że jest to pamięć, no ale skoro jest w części radiowej, to raczej pamięcią nie jest. To znaczenie dziwne, 516A, nic mi to w tej chwili nie mówi, ale dojdziemy też, co to jest. Idąc dalej, elementy tutaj sterujące, podłączone pewnie do tego kontrolera, a w tej części wzmacniacz sygnału radiowego i za chwilę dwa tranzystory końcówki mocy. Każdy z tranzystorów ma jako samodzielny moc 6 W maksymalnie i pasmo 100-600 MB. Także tutaj w zupełności wystarcza w tym urządzeniu. No i obwody filtrujące, można powiedzieć dalej, które zapewniają, że ten sygnał jest w miarę czysty, można powiedzieć. Sami widzieliście na testach, że w stosunku do starszych urządzeń albo innych firm, gdzie czasami druga harmoniczna i nie tylko jest na bardzo wysokim poziomie, w tych radiach bardzo ładnie to się sprawowało, mimo że nie jest to jakoś specjalnie rozbudowany ten układ filtrujący, ale jak widać spełnia swoją rolę. I tu w powiększeniu mamy diodę tą, która świeci jako latarka, miejsce na potencjometr i kubkę innych elementów. Także tak to wygląda w skrócie. Nic szczególnego, ale może kogoś zaciekawiło. Ja się teraz biorę za wymianę potencjometru i zobaczymy, czy radio nam zadziała. I potencjometr jest już
założony, radio złożone. No i co? No musi działać, tak? Tutaj nie ma powodów, żeby nam nie działało. Także prosta, szybka naprawa. Więcej było rozkręcania niż samego wylutowywania i wlutowywania, ale radio zostało naprawione i działa. Także kolejny taki egzemplarz i szybka naprawa, a przy okazji pokaz, co ma w środku. Także mam nadzieję, że kogoś to zainteresowało. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów, subskrybowania, lajkowania. Jeżeli macie pytania poprzez Messenger, Instagram, Telegram, tam jestem dostępny. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania innych moich filmów.